czajnikowy.pl. Gdybym mieszkał w pałacu takim jak ten, z całą pewnością nie piłbym zwykłej herbaty ekspresowej. Czy wy zastanawialiście się kiedyś, co pilibyście na co dzień, gdybyście należeli do arystokracji? Okazuje się, że istnieje taka herbata, która nie tylko jest wystarczająco droga, żeby zachwycić arystokrację, ponieważ to pudełko kosztuje około 330 zł, co daje w sumie 16 000 złotych za kilogram takiej herbaty. Poza tym pochodzi ona, można by powiedzieć, z ojczyzny szlachty i arystokracji, i pałaców, i rodzin królewskich, ponieważ z Wielkiej Brytanii uprawiana jest w Szkocji, w najdalej wysuniętych na północ uprawach herbacianych, jakie istnieją w ogóle na świecie. Własne plantacje herbaciane to coś, co podobało się Brytyjczykom już w czasach kolonialnych, podczas kiedy ich imperium sięgało właściwie wokół całej planety, nigdy nie zachodziło nad nim słońce. Uprawiali herbatę na wielu kontynentach i robili swoje typowe brytyjskie mieszanki. Teraz to całe imperium brytyjskie skurczyło się raczej i trzyma w obrębie wysp. No i gdzieś tam z tyłu głowy pozostało jeszcze Anglikom to takie marzenie o posiadaniu plantacji herbacianych. Jest to troszeczkę karkołomne, zważywszy, że no jest to bardzo na północ jednak, jak na tropikalną roślinę, ale okazuje się, że na szkockich Highlandach klimat aż tak nie odbiega od tego, jaki znamy z regionu Darjeeling w Indiach, a tam z powodzeniem od lat uprawia się herbatę. Również tutaj się udało. Same plantacje zaczęły się od 3 sadzonek. Teraz jest to już, no może nie na dużą skalę, ale jednak produkcja przemysłowa. W 2014 roku herbata ta zadebiutowała na rynku i wkrótce spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Niszowy produkt udał się wyjątkowo dobrze. Ta rzadka herbata została już odznaczona pewnymi nagrodami, zyskała sobie popularność nie tylko w wyższych sferach, ale również wśród osób, które są ciekawe nietypowej herbaty. Przerosło to oczekiwania samych plantatorów. Okazuje się, że z początku raczej nie traktowano ich zbyt poważnie, mimo że założyciele tych plantacji byli dobrze przygotowani. Jak czytałem, sam właściciel studiował wcześniej uprawę egzotycznych roślin, również zwiedzał Azję, znał się, krótko mówiąc, na uprawianiu herbaty i no nie był to taki zupełnie pomysł, marzenie, tylko rzecz podparta już naprawdę przygotowaniami zarówno merytorycznymi, jak i odpowiednimi wyliczeniami. Mielibyśmy na rynku tę herbatę wcześniej, gdyby nie fakt, że w drugim roku, jak się nie mylę, uprawy sadzonek herbacianych miała miejsce rekordowa zima w tym obszarze, podobno najzimniejsza od 200 lat. No niestety plantacja tego nie wytrzymała, mimo że jest to herbata dość odporna na niską temperaturę. Krzaczki tutaj rosną nieco inaczej. To jest taka, no można powiedzieć, negatywna cecha samej herbaty, ale przekuta tutaj w plus, ponieważ plantacje herbaciane nie prezentują się tam dobrze. Krzaczki nie są za wysokie, są takie trochę rachityczne, brzydkie, krótko mówiąc, co nawet sam właściciel przyznaje, że jego plantacja nie ma być piękna. Związane to jest z nie do końca sprzyjającym klimatem, za to herbata jest słodsza i ma więcej polifenoli. To jest plus i to prawdopodobnie skłoniło producentów do wyprodukowania herbaty białej akurat, bo mogli zrobić tradycyjną czarną, która jednak jest najpopularniejsza w Anglii. Tymczasem postawili na białą. Podejrzewam, że właśnie dlatego, że wykazano zwiększoną ilość przeciwutleniaczy i gdzieś tam z całym produktem postanowiono iść w tę stronę, żeby promować ją nie tylko jako ekskluzywną i rzadką, ale też jako bardzo zdrową i wysokojakościową. It twists and it turns when you're sleeping in the night and bends to the shore by the early morning light. It quenches your thirst, it'll ease your weary mind and lead you to lands forgotten long by time. Up to the clouds where the seagulls fly, down to the mountains, bring water, bring life. Hold on to the river, go on to the sea, all aboard together on the ship of you and me.
Tego typu biała herbata wyprodukowana została w dwóch podstawowych wersjach. Jedna jest czysta i przypomina trochę Pajmutan, a druga lekko podwędzana. Również biała, ale z taką nutką przypominającą Lapsang Souchong. Także można znaleźć coś nawet nietypowego, jeśli chodzi o białe herbaty, poza tym, że pochodzą ze Szkocji. Napar, jeśli chodzi o, powiedzmy, wizualne aspekty, bardzo przypomina wspomnianego Pajmutana. Lekko żółtawy i z charakterystycznym, przyjemnym aromatem białej herbaty. Wyśmienita. Rzeczywiście lekko słodkawa. Ma takie nuty jakby kandyzowanych owoców. Lekko kwiatowa. Przypomina mi trochę takie maślane ciasteczka. Jest w niej coś takiego masełkowatego. Tak czy inaczej, wszystko w obrębie wysokiej jakości białej herbaty. Musicie wiedzieć, że ta cena nie odzwierciedla jej wysokiej jakości. Jest to raczej kwestia niszowości. Jest to rzadka herbata, produkowana w niewielkich ilościach. Są to jedyne uprawy w Wielkiej Brytanii, więc to jest raczej taki rarytas, ciekawostka i powiedzmy taki ekskluzywny produkt, który jest smaczny, ale za te pieniądze można by naprawdę mieć dużo lepszej jakości białą herbatę. Niemniej, jeśli będziecie mieli okazję spróbować, serdecznie polecam. I to tyle na ten temat. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl